Ponownie byłem z Extinction Rebellion. Na jednym z ich spotkań rekrutacyjnych dowiedziałem się o kolejnej planowanej akcji, na której nie mogło mnie zabraknąć. Marcin, to powiedz, dlaczego tutaj zorganizowaliście protest, czego on dotyczy? Pod zespołem elektrowni Pątnów Adamów Konin odbywa się protest lokalnych działaczy, którzy chcą przekazać do mediów informacje odnośnie sytuacji w ich rejonie na Pojezierzu Gnieźnieńskim, gdzie jest dosyć dużo kopalni odkrywkowych, które by rozpoczęły swoją produkcję, by rozpoczęły wydobycie węgla brunatnego, muszą przez co najmniej 3 lata osuszać teren. W zeszłym roku 450 miliardów litrów wody zostało odpompowane z terenów około kopalnianych, by umożliwić wydobycie węgla brunatnego. Dla porównania powiem, że zużywamy mniej więcej 50 litrów wody, by wykąpać się pod prysznicem, albo 400 litrów wody, by wyprodukować bochenek chleba. Te dane, ta skala jest naprawdę przerażająca. A dlaczego jesteście pod siedzibą telewizji Polsat? Polsat to dosyć duża, to jest grupa medialna, której właścicielem jest Zygmunt Solorz-Żak. Zygmunt Solorz-Żak również jest właścicielem ponad 50% akcji tej grupy zespołu elektrowni węgla brunatnego na Pojezierzu Gnieźnieńskim. No i te dwa podmioty są ze sobą powiązane. Obecnie na antenie Polsatu emitowane są spoty reklamowe takiej akcji społecznej Wód Polskich S.A., których hasłem przewodnim jest „Pamiętaj o wodzie”. W naszej ocenie Polsat, emitując te spoty reklamowe, niejako zapomina o tej wodzie, która jest co roku wypompowywana z kopalni węgla brunatnego. Ta akcja społeczna Polsatu dotyczy tego, że warto oszczędzać wodę na poziomie indywidualnym. Myślę, że ktoś, kto oglądałby ten film, mógłby się zacząć zastanawiać, dlaczego to jest akcja, którą chcecie krytykować. My jak najbardziej wspieramy tą akcję, zachęcamy do tego, by pamiętać o wodzie, żeby pamiętać o wodzie, jaką wykorzystujemy rano pod prysznicem, by może nie przesadzać, by podlewać trawniki wodą, która nie jest wodą do picia, na przykład zużytą wodą nawet po tym prysznicu, ale zachęcamy media też do tego, by pamiętały o wodzie, która w miliardach litrów wody znika z pojezierzy, akurat w tym wypadku Pojezierza Gnieźnieńskiego, powodując to, że wysychają rzeki, znikają jeziora, ludzie nie mają wody w studniach, zastanawiają się nad przyszłością. Ten teren Pojezierza Gnieźnieńskiego jest najbardziej wysuszonym, najbardziej suchym terenem w Polsce. Tragedia tych ludzi jest dosyć duża. Oni niejednokrotnie, by mogła zostać zrealizowana odkrywka węgla brunatnego, są przemieszczani, są wywłaszczani z nieruchomości za odszkodowaniem. Natomiast każdy z nas wie, jeżeli przywiążemy się do ziemi rodzinnej, to każde przenosiny nawet w jakieś super fajne, atrakcyjne miejsce to nie to samo. Do kogo adresujecie ten protest? Kogo chcecie przekonać? Jesteśmy teraz pod stacją Polsatu. Chcemy, by oni mówili prawdę o tym, jak naprawdę można oszczędzać wodę i można tej wody też nie wypompowywać przy odkrywkach. Można po prostu zamknąć odkrywki i zacząć produkować energię w ekologiczny sposób, ale adresujemy też tą akcję do innych mediów, by mówiły prawdę o tym, co się wokół nas dzieje. Nie tylko o tym, że ja czy ty nadużywamy trochę naszych zasobów wody, siedząc długo pod prysznicem, ale też, że są inne duże podmioty gospodarcze, które zużywają naszą wodę, kierując się zyskiem, a ta woda znika. Mamy jej w Polsce bardzo mało. Nawet teraz, gdzie jesteśmy w Warszawie, poziom Wisły jest najniższy chyba na przestrzeni ostatnich lat. Wisła stoi, w Wiśle nie ma wody. Jak to się stało, że w ogóle zacząłeś działać dla klimatu? Widzę to, co się wokół nas dzieje. Jestem też aktywny w innych ruchach okołośrodowiskowych i w ruchach na rzecz ochrony praw zwierząt. I sprawa klimatyczna wydaje się być teraz takim numerem 1. Jeżeli nie zadbamy o klimat, jeżeli nie zadbamy o to, by dbać o niego, by ograniczyć emisję CO2, to jakikolwiek nasz świat, jakakolwiek nasza przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Musimy działać teraz, musimy mówić prawdę o tym, co się wokół nas dzieje, musimy oszczędzać wodę. Każdy z nas może to zrobić, ale żadne nasze działanie indywidualne niestety nie przekłada się na skalę dużych przedsiębiorstw, takich jakim jest ZE-PAK, czyli zespół elektrowni, które są powiązane z kopalniami węgla brunatnego. Nawet jeżeli ja jestem weganinem, oszczędzam wodę, sadzę drzewa, dbam o rośliny, to jedna taka kopalnia jest w stanie położyć nasze wszystkie najlepsze starania i to nie ma sensu. Musimy osiągnąć efekt skali. Niewielkie protesty były precyzyjne w swoim przekazie, ale znacząco kontrastowały z rozmiarami koncernów, do których je adresowano. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że trudno będzie dotrzeć do społeczeństwa z tak pesymistycznymi komunikatami.